Wiosna w tym roku była bardzo nieśmiała, w Beskidzie Niskim również. I choć większość tego odcinka była kręcona w słonecznej, wczesnowiosennej pogodzie, zaczniemy od Spodzimka. Co to właściwie jest Spodzimek? Dlaczego tutejsze cerkwie są czarne? Czy Tatry widoczne są gdzieś spoza Beskidów? Dlaczego Czechosłowacja musiała oddać nam kilkanaście metrów granicy? I jak wyglądają rodzinne tereny Ani? O tym m.in. w tym kolejnym już małopolskim odcinku. Zapraszamy. Z muzyką. Szukając informacji o Robkach, natknęliśmy się na ciekawy opis na stronie niski.pl. W Robkach nie ma nic. Nie ma sklepów, restauracji, pubów, nie ma w większości miejsc także zasięgu GSM, nie ma asfaltu, a gospodarstwa agroturystyczne, które powstały, zadziwiają gości swoją indywidualnością, stwarzając wyjątkowy klimat do wypoczynku. W Robkach jest zaledwie kilkanaście domów. W całej dolinie wytwarza się niebanalne uczucie przestrzeni, potęgowane przez obszerne łąki, piękne mieszane lasy, pełne zwierzyny, które o każdej porze zadziwiają swoimi kolorami. Zgadza się. Robki trzeba pokochać, kto raz tu zawitał, tęskni i często wraca. I to była najprawdziwsza prawda. Robki leżą w zachodniej części Beskidu Niskiego, w skłonie Lackowej, najwyższej i bardzo stromej góry. Notabene przepięknie wyglądającej też od strony Bielicznej. O Beskidzie Niskim na naszym kanale były już 2 odcinki, ale nie o tej części. O tej jeszcze nie. Co robiliśmy więc tutaj tak wcześnie? Właściwie jeszcze przed pobudką wszelkiej przyrody. Przybyliśmy po ciszę. Kompletną ciszę, w której można odnaleźć po prostu odpowiednie słowa. W klimatycznym domu Siwejka byliśmy kompletnie sami i to sprzyjało pisaniu ostatnich rozdziałów naszej drugiej książki, która będzie o Polsce. Codziennie spacerując w górę szumiącej rzeki, obserwowaliśmy, jak wokół trwał Spodzimek. Mało znana, krótka pora roku, kończąca zimę, w której w nocy jeszcze trzyma mróz, a za dnia odwilż uwalnia leszczynę i zarysowuje pierwsze pąki wierzby. Proszę, jak przykładnie. Sortowanie, mimo że prawie koniec świata, to sortowanie śmieci jest. No jak wrażenia? Jest przepiękna, no zobaczcie sami. Malutka, kameralna, a jednocześnie przepiękna zabudowa, często drewniana. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wykonali w międzyczasie przeglądu okolicznych działek na sprzedaż. Docieramy m.in. do Przełęczy Małastowskiej i położonej tutaj na Przełęczy nekropolii austriackiej. W okolicy powstało ich dziesiątki, a może i nawet więcej. Każdy z nich ma swoją specjalną numerację. Ten ważny wątek wróci za chwilę w tym filmie na dłużej. Prowadzimy też lokalne śledztwa. Nieważne, że przy kompletnym ziombie. Taki drzewiec, jeden drugi. Pewnie pamiętają co nieco. Wiesz co, można zrobić takie śledztwo małe. Później sprawdzimy właśnie na mapie. Tam ostatnio, tam takie jedno samotne drzewo. No ale wydaje mi się, że tu, zobacz. Przede wszystkim jakieś fundamenty są, a po drugie jest wyrwa w starodrzewiu. Cerkiew z Ropek trafiła w końcu do skansenu w Sanoku, który widzieliście w odcinku o Bieszczadach. Cała i zdrowa.
cerkiew w nieodległych Brunarach stoi na swoim miejscu wciąż i dumnie pręży błyszczącą kopułę jako jeden z obiektów na liście UNESCO. Do cerkwi też wrócimy za chwilę. Co prawda przyjechaliśmy tutaj głównie po to, żeby skończyć naszą książkę w ciszy i spokoju, ale też chcieliśmy w końcu wyrwać się z domu po prawie 3-tygodniowej kwarantannie i izolacji. Jest dość mimo wszystko jeszcze zimowo, więc postanowiliśmy tutaj wrócić jeszcze na wiosnę i przy okazji opowiedzieć Wam jeszcze trochę ciekawostek historycznych dotyczących tego regionu. No to małe wyciszenie i przenosimy się w te same rejony, ale już około 5-6 tygodni później. Pięć tygodni, ale też 15 stopni Celsjusza później. Przedwiośnie śpiewa i budzi wszystko wokół. Odwiedzamy przejazdem Bogusze, jedną ze wsi, które znajdują się na pograniczu Beskidu Niskiego i Sądeckiego. To tutaj gdzieś w ziemię wsiąknęły korzenie rodzinne Ani. Całkiem niedaleko stąd idylliczny wręcz krajobraz i dźwięk unosi nas pod kolejną z ciemnych, urokliwych cerkwi tych rejonów. One są ważne. Tutaj są naprawdę ważne. Oczywiście cmentarze to powiedzmy wątek taki główny prowadzący dzisiejszego odcinka, ale drugim naturalnym, wręcz obowiązkowym motywem do wciągnięcia w wycieczkę czy objazdówkę po Beskidzie Niskim absolutnie na pewno są dawne cerkwie grekokatolickie, dzisiaj w przeważającej części kościoły rzymskokatolickie, ale też wciąż cerkwie bardzo często. Tutaj w Beskidzie Niskim, zwłaszcza w jego zachodniej części, dominują bardzo często trójdzielne, trójkopulaste, tak jak ta widoczna za moimi plecami w czarnej. No i właśnie, nomen omen, bardzo często czarne, ciemne, z czarnego, ciemnego drewna, aczkolwiek jest to trochę pozorna informacja, bo oczywiście drewno nie jest czarne, tylko jest bejcowane i impregnowane w taki właśnie kolor. Oprócz tej, w tych rejonach jest mnóstwo bardzo cennych tego typu świątyń. Niektóre są wpisane jako część szlaku na listę dziedzictwa UNESCO. Wśród nich warto zajrzeć m.in. do kościoła w Sękowej, niedaleko Gorlic, którego dach, zobaczcie, nachodzi wokół i prawie aż do ziemi budowli w formie takich charakterystycznych sobót. Dlaczego to są soboty? Zobaczmy je. Otóż dawniej do kościoła nie było rzut kamieniem, nie było też dieselka, żeby podjechać. Czasami chodziło się na msze niedzielne bardzo długo, wiele kilometrów, więc opłacało się właściwie przybyć już w sobotę, a jeśli była niesprzyjająca pogoda, to przeczekać do poranku niedzielnego. Stąd wokół kościołów były budowane właśnie takie zadaszenia dla wiernych z najdalszych rejonów i stąd nazwa soboty. Ale także warto pojawić się, obowiązkowo trzeba pojawić się w Kwiatoniu, niezwykłej perełce w całości wykonanej z drewna i robiącej jeszcze większe wrażenie w środku. Dlaczego akurat cerkiew w Kwiatoniu jest tak wyjątkowa, że akurat jest przedstawicielką regionu na liście UNESCO? Cerkiew ma idealne proporcje.
Jest jedną z najbardziej oryginalnych, nigdy nie była przebudowywana, nie straciła swego uroku tego zewnętrznego. Jest udekorowana po raz trzeci, ale kompleksowo, autorstwa jednego człowieka. Dodatkowo zbudowana z drewna, którego do dzisiaj zachowało się ponad 95%. Niestety do końca data powstania świątyni jest nieznana, ale jest duże prawdopodobieństwo poparte materialnie, że pod koniec XVI wieku cerkiew w Kwiatoniu istniała. Tym elementem to jest ten fragment tutaj w tej gablocie, odnaleziony fragment pierwszego ikonostasu i to właśnie analiza barwników z tego fragmentu dowodzi, że niektóre z nich używały się w Polsce najdłużej do końca XVI wieku. XVI wiek. Robi wrażenie. W tym dniu dość wiało. Niektórzy na to czekali. Troszeczkę wieje, z czego nie cieszą się może youtuberzy pracujący w terenie. Na pewno cieszą się kitesurferzy, którzy tutaj nad zalew w Klimkówce często przybywają, bo tutaj jest taki mikroklimat i taki ciąg wietrzny. Zostawmy ich. Tam za moimi plecami zbiornik Klimkówka, jeden ze świeższych górskich zbiorników w Polsce mimo wszystko, chociaż już swoje ma. Wyjątkowo wysoki stan wody, bo taki akurat czas. On ma spore problemy jednak z poziomem wody, która w czasie suszy czy latem tafla jest nawet o 2-3 metry niżej. Wielka ciekawostka i mało znana, zbiornik pełnił funkcję, czy też grał rolę rzeki Dniepr w ekranizacji hoffmanowskiej Ogniem i Mieczem. Bardzo ciekawa historia. Czasami jest tak, że wiatr nie rozwiewa wcale najpiękniejszych zapachów na świecie. Zwłaszcza jak zaczyna się sezon wypasu na ogromnych pastwiskach wokół Smerekowca czy Zdyni. Ale chcieliśmy się pojawić w tej pustce nie bez powodu. Tutaj pośród tych pustych połaci pól co roku odbywa się Łamkowska Watra w Zdyni, bo jesteśmy w okolicach Zdyni. No jest to impreza, która przyciąga ludność łemkowską, tą społeczność łemkowską z różnych stron świata. Jest to wydarzenie, które pozwala kultywować i pamiętać o kulturze, tradycji łemkowskiej. Są tu przeróżne wydarzenia, łącznie z występami folkowych zespołów muzycznych. Droga powiatowa, na mapach tak zwana żółta, biegnie przez Konieczną na Słowację, do Bardejowa. Ale nie tym razem. Droga jest pusta. Właściwie wszędzie cisza i pustki. Nikt po prostu nie jedzie, bo granice są zamknięte. Przy tutejszym kościele małe mauzoleum, ale też wojenna mogiła i sporo grekokatolickich krzyży. Wiele grobów jest całkiem świeżych, co świadczy o bytności ludności innej niż katolicka na tych terenach wciąż. W Kwiatoniu mieszkańcy użyczają kościoła grekokatolikom, pomimo że to tylko 2 rodziny. Tak nakazuje przyzwoitość i życzliwość dziejów, tłumaczą. Z Koniecznej przy braku liści na drzewach widać wyraźnie w oddali drewnianą smukłą wieżę. Nie jest to kościół, nie jest to schronisko, nie jest to strażnica. Co to jest, zaraz zobaczymy wspólnie. Tutaj ten Gładyszów, taka przepastna równina pośród łagodnych jednak masywów Beskidu Niskiego, symboliczna kraina, która pokazuje, jak właśnie delikatny, łagodny, łatwy do sforsowania był Beskid Niski na całym łuku Karpat. Jest to najniższy fragment.
Stąd jego wielki sukces, czyli szlaki handlowe, bardzo często Polska-Węgry, które biegły solny, winny przez teren współczesnego Beskidu Niskiego, ale też jego przekleństwo, bo najłatwiejsza do przeprawy część łuku Karpat była świadkiem wielkiej operacji wojskowej. Mamy rok 1914, wojska rosyjskie ścierają się tutaj z armią Cesarstwa Austro-Węgierskiego i w wyniku tych starć, nazywanych później operacją gorlicką, rzeczywiście, które takim długim łukiem frontu rozpościerały się od terenów na północ od Gorlic, aż tutaj do tej słowackiej części Beskidu Niskiego, ginie 20 000 osób, 75 000 trafia do niewoli. Był to jeden z ważniejszych teatrów wojny, I wojny i tego frontu właśnie rosyjsko-austriackiego. Na pamiątkę tych wydarzeń Austriacy już w 1916 roku zaczęli budować cmentarze wojenne. Ich jest tutaj w okolicy około 400 cmentarzy wojennych właśnie z tego okresu. Niektóre są bardzo ładnie odrestaurowane, ale pewnie zastanawiacie się, gdzie te cmentarze się znajdują, gdzie one są. Właściwie są tutaj wszędzie, na przykład tam, pośrodku tych pól. Idziemy więc czerwonym szlakiem wzdłuż granicy polsko-słowackiej. Otrzymaliśmy pozwolenie wcześniej od pograniczników, patrząc jedynie przez gołe buki na zagranicę. Wędrujemy do jednego z ukrytych śladów historii tych terenów, austriackich cmentarzy wojennych z czasów Wielkiej Wojny. Do najbardziej znanych należą te zlokalizowane na przełęczy Małastowskiej, który zresztą widzieliście już w nieco zimowej odsłonie, albo taki dziki, ukryty wśród lasów, ale za to bardzo malowniczo położony cmentarz wojenny na Rotundzie, czy Beskidku, gdzie właśnie teraz się znajdujemy. Niektóre z nich były projektowane przez wybitnego architekta słowackiego Duszana Jurkowicza. No zresztą Słowacja znajduje się tam naprawdę bliziutko rzut beretem. No, zdecydowanie inna pogoda niż na początku filmu, prawda? Duszan Jurkowicz był wybitnym architektem, dlatego że dostał przydział jako projektant na zaprojektowanie właściwie ponad 30 tego typu cmentarzy w okręgu cmentarnym numer 1, który rozciągał się od okolic Orzennej na wschodzie aż po Wysową Zdrój na zachodzie, czyli dokładnie większa część Beskidu Niskiego. I on nie projektował tego na odległość. On projektował to, objeżdżając cały ten teren fizycznie, szkicując w swoim szkicowniku położenie tych potencjalnych cmentarzy, dlatego tak mądrze i tak ciekawie i tak, jakkolwiek to zabrzmi, z sercem wkomponowywał je w ten charakterystyczny krajobraz Beskidu Niskiego. Na dowód tego mały fragment, jeden z jego zapisków. Wybierałem odległe wzgórza, strome stoki, a przede wszystkim miejsca najgorętszych walk. Podczas gdy moi koledzy zakładali parki, wysypywali ścieżki piaskiem, sadzili krzewy i drzewa, ja postanowiłem umieszczać swoje cmentarzyki w naturalnym pięknie stoków karpackich, jak gdyby wytworzyły je tam niewidzialne ręce miejscowej tradycji ludowej. Wykładałem kostkami darni, które już po kilku dniach łączyły się w żywy, zielony kobierzec, z którego wyrastają mogiły okładane kamieniem i wysadzane wrzosem. To zlewanie się terenu cmentarza z otoczeniem nadawało ogólny charakter i kierunek moim pracom.
Mieliśmy w historii kilka przykładów, w których na południu doszło do małej redukcji granic z Czechami, Słowacją czy Czechosłowacją. Do tej najmniej chyba znanej, ale też faktycznie najmniejszej doszło, powiem wam tutaj, bo wtedy bardzo wiało, właśnie tam, za moimi plecami, gdzieś przed cmentarzem. Chodzi dokładnie o ten fragmencik, w którym, aby nie przesuwać nekropolii, postanowiono przeprowadzić granicę na nowo, tak by Polska mogła dosłownie metr wcinać się w teren sąsiada. Widzicie? Sąsiad, czyli obecnie Słowacja, spokojnie otrzymał swoją rekompensatę kilkaset metrów stąd. Bitwa Gorlicka rozegrała się pół roku po wydarzeniach z Podlimanowej, o których mówiliśmy w odcinku z Beskidu Wyspowego. Pośród tych przepastnych i niewinnych krajobrazów pochłonęła prawie 200 000 istnień ludzkich. Ślady po tym małym Verdun są jeszcze odnajdywane do dzisiaj na polach i w strumieniach. Ciężkie walki stoczono o wzgórze Pustki w Łużnej, już na sąsiednim Pogórzu Ciężkowickim. Szturmowała je austriacka 12. Dywizja Piechoty. Pierwsze dwie linie okopów sforsowano bez strat, lecz dalszych, ukrytych w lesie, niezniszczonych przez ogień artyleryjski, Rosjanie stawili zaciekły opór, który przełamano dopiero po okolicach południa, po walce na bagnety. Polskie pułki straciły wtedy blisko 900 żołnierzy. Może i monarchia austro-węgierska wygrała, może i Polska w sumie wygrała, bo wróciła na mapę. Ale dziesiątki tysięcy młodzieńców wysłanych na front przez mocarzy przegrało. Przegrało szansę na miłość, na zakochanie, na własną rodzinę, na swój własny ogródek czy motor. Nieważne czy spod Budapesztu, czy Władywostoku. Pozostały po nich tylko mogiły i wstążki. Choć to już nie Beskidy, daleko poza węgierskimi i austriackimi wstążkami pobłyskują zarysy Tatr. Przy wietrze widać jest prawie 100 kilometrów. Cmentarz w Łużnej również jest dziełem Jurkowicza, co pewnie już zauważyliście. Obiekt jest interesujący. Zawsze ciężko mi powiedzieć, to nie wiem, nie przechodzi mi przez gardło, ale piękny, ładny, pięknie położony na pewno. Czy najważniejszy, najlepszy, najciekawszy, nie wiem. Cały ten szlak, cały temat jest bardzo szeroki i zróżnicowany. I nawet jeśli nie tylko na terenie Beskidu Niskiego znajdują się tego typu cmentarze, lecz właśnie tutaj przy granicy Pogórza Ciężkowickiego, to i jeszcze znajduje się ich całkiem sporo. Tutaj pewnie ubiegnę niektórych pretensji widzów. Nie zapomniałem. Beskid Wyspowy i Pogórze Wiśnickie. Także właściwie połowa województwa małopolskiego obecnie. Żegnamy Beskid Niski dokładnie znów z miejsca, z początku odcinka, dokładnie pogranicze z Beskidem Sądeckim. Z Rachelowych Gór widać Beskid Wyspowy oraz Tatry jeszcze doskonalej. Wokół się dość już jasno zieleni i ciemno pomarańczowieje. Ania wspomina. Głównym motywem tego filmu były cmentarze wojenne. No bo nie da się po prostu opowiedzieć o wszystkich wątkach związanych z Beskidem Niskim. No ale musimy powiedzieć, czy też przypomnieć, że zachodnia część Beskidu Niskiego to także miejsca związane z ludnością łemkowską, rusińską lub też rusnacką. Przyjeżdżając w dzieciństwie tutaj, a konkretnie do wsi Bogusza, bardzo często przyjeżdżał tam do domu moich wujków, do domu mojego wujostwa pan Łemko, który szukał właśnie korzeni swojej rodziny z kolei w tej wsi i to było bardzo wzruszające, a jednocześnie
No, wówczas niewiele rozumiałam, a wielka szkoda, bo można by się było naprawdę wielu rzeczy dowiedzieć u źródła. A jeszcze taka ciekawostka, i część pola uprawnego, pola rolnego należącego do moich dziadków zostało nazwane Ruskim Polem. Korzenie są ważne, wspomnienia są ważne, miejsca są ważne, dlatego że nie tylko nam przypominają, ale też uczą. Dziękujemy za kolejny wspólny odcinek i wspólnie spędzony czas. Wiernych widzów kanału i czytelników bloga zapraszamy jeszcze na chwileczkę do Siwejki, gdzie nagraliśmy kilka zdań o książce, której premiera już w drugiej połowie maja. Dziękujemy. Do zobaczenia. Ja już skończyłem na dzisiaj swoją rzecz. Właściwie większość skończyłem. Właściwie wszystko. No to szczęściarz, bo ja jeszcze mam trochę do napisania. Słuchajcie, naszą książkę poprzednią kończyliśmy w Chorwacji przy 30 stopniach pod pergolą porośniętą winoroślą. Tutaj jest zgoła inaczej, ale w Polsce. I książka nasza poprzednia, pierwsza, można powiedzieć, że była sukcesem, bo sprzedał się nakład prawie 4000 egzemplarzy. Wydawaliśmy książkę samodzielnie. Druga część wydawania była w bardzo trudnych czasach, więc następna nasza książka między innymi powstaje dlatego, że chcieliśmy ją napisać, ale też dlatego, że właśnie efekt nas zmotywował. Bardzo dziękujemy Wam za to, jak odebraliście pierwszą książkę i zachęcamy do drugiej. Będzie o Polsce oczywiście, jak już się wszyscy domyślają lub wiedzą, i będzie dla 3 rodzajów ludzi, czyli zarówno dla tych, którzy lubią informacje praktyczne, jak i dla tych, którzy potrzebują konkretnych wskazówek, inspiracji na temat regionów Polski, jak i dla tych, którzy po prostu lubią nas, naszą narrację, nasz sposób opisywania świata. A musimy powiedzieć, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, ta książka będzie kolorowa. W końcu będą zdjęcia w środku kolorowe, będą tabele, no ale ostatnio też były tabele, będą mapki rysowane przez Marcina. No i myślę, że teraz już nawet możemy powiedzieć w 90, nawet więcej procentach, ona będzie grubsza od poprzedniej. No ale przede wszystkim to, że będzie w kolorze, to jest coś, z czego my się bardzo cieszymy i myślę, że Wy też będziecie zadowoleni. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, zapraszamy Was do naszej grupy na Facebooku, jak kogoś jeszcze nie ma. Tam jest do pobrania za darmo e-book od nas, taki mały e-booczek właściwie z podróży dookoła Polski, z trasami, miejscami, propozycjami. Druga rzecz, tam będą informacje na bieżąco o książce, bo grupa też dotyczy właśnie powstawania tej książki. Za jakiś czas, nie w dniu premiery tego filmu, ale za jakiś czas pod filmem też włożę link do strony, gdzie będzie po prostu można książkę zamówić. Trzymajcie kciuki i Was zachęcamy bardzo do wsparcia naszej działalności, między innymi właśnie poprzez konkret, czyli zakup tej książki.